Moje nazwisko Dariusz Ignatiuk, jestem pracownikiem Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Mam przyjemność Państwu przedstawić dzisiaj prezentację na temat zaniku lodowców w Arktyce oraz pokrótce opisać, skąd to wiemy, jakie są metody badawcze, metody analiz, dzięki którym możemy wyciągać wnioski na temat zmian zachodzących w krwiosferze Arktyki. Zacznijmy może bardzo ogólnie o czynnikach kształtujących klimat. Wiemy, że do tych podstawowych czynników należy aktywność słoneczna, układ kontynentów, śnieg i lód, na którym się dzisiaj skupimy, wulkany i ich aktywność, aerozole oraz gazy cieplarniane. Wiemy, że Słońce w ciągu 4,6 miliarda lat historii zmienia swoją temperaturę, rozmiar i jasność w tempie około 10% na każdy miliard lat. Wskutek tego już dziś Słońce świeci o kilkadziesiąt procent mocniej niż w swoich początkach, a za miliard lat będzie świecić tak mocno, że Ziemi wyparują oceany, co doprowadzi do końca życia na świecie. Na szczęście proces ten przebiega powoli na przestrzeni dziesiątków milionów lat, więc wpływ na obserwowane obecnie zmiany klimatu jest praktycznie niezauważalny. Warto pamiętać również, że o ilości energii słonecznej otrzymywanej przez naszą planetę i poszczególne części decyduje także 11-letni cykl aktywności słonecznej oraz zmiany w ruchu orbitalnym Ziemi, jej ustawieniem względem osi orbity, czyli tak zwany cykl Milankowicza. Jeżeli popatrzylibyśmy w skali geologicznej, układ kontynentów również wpływa na klimat panujący na Ziemi, przede wszystkim poprzez zmianę kierunków prądów oceanicznych, które dystrybuują energię pomiędzy różnymi szerokościami geograficznymi. Do tego jeszcze sobie troszeczkę wrócimy do prądów, jeżeli będziemy mówić o konkretnych przypadkach. Wulkany i ich aktywność wpływa na klimat Ziemi na dwa sposoby. Po pierwsze, każdy wybuch wulkanu wyrzuca do atmosfery tlen siarki. Ten reaguje z tlenem, tworzą się kropelki kwasu siarkowego, czyli jeden z rodzajów aerozoli, rozpraszające światło słoneczne i odbijające jego część z powrotem do przestrzeni kosmicznej. W ten sposób zmniejsza się strumień energii docierającej do powierzchni Ziemi, powodując spadek temperatury w atmosferze. Ale drugim elementem, w jaki sposób wulkany wpływają na klimat Ziemi, jest także wprowadzanie do atmosfery dodatkowej porcji dwutlenku węgla. Aerozole, jak już wspomnieliśmy, cząsteczki unoszące się w atmosferze, takie jak sadza lub kropelki kwasu siarkowego, również wpływają w zróżnicowany sposób na nasz klimat. Zmiany ich stężenia przyczyniają się do zmiany zachmurzenia, ograniczenia zdolności chmur do odbijania światła słonecznego oraz produkcji opadów. Pomimo wysokich koncentracji aerozoli w atmosferze, tempo ich usuwania, głównie poprzez opad, jest szybkie. Dzięki temu mają dosyć krótkotrwały wpływ na klimat. Jeżeli mówimy o gazach cieplarnianych, mamy świadomość tego, że jest to czynnik, na który człowiek ma największy wpływ, ale w jaki sposób podnoszą one temperaturę Ziemi? Światło Słońca przenika w znacznej mierze przez atmosferę i dociera do naszej powierzchni, do powierzchni naszej planety. Część odbija się i ucieka z powrotem w kosmos. Większość jest jednak pochłaniana przez Ziemię i ogrzana dzięki temu powierzchnia sama zaczyna emitować promieniowanie, czyli świecić, jednak już nie w świetle widzialnym, lecz w dalekiej podczerwieni. Promieniowanie to jest zatrzymywane przez gazy cieplarniane obecne w atmosferze, które choć przepuszczają światło słoneczne, to jednak absorbują podczerwień powoli, podnosząc temperaturę. Warto zwrócić uwagę na to, że zjawisko to występowało na Ziemi na długo przed pojawieniem się człowieka. To właśnie za jego sprawą temperatura na powierzchni Ziemi podniosła się w czasie jej historii o około ponad 30 stopni Celsjusza. I gdyby nie obecność gazów cieplarnianych w ziemskiej atmosferze, temperatura na powierzchni utrzymywałaby się znacznie poniżej punktu zamarzania wody, a nasza planeta byłaby skuta lodem aż po równik. No i dojdźmy do tematu, którym dzisiaj się będziemy zajmować, czyli śniegiem i lodem oraz ich znaczeniem na kształtowanie temperatury na Ziemi oraz ich fluktuacjami w wyniku ocieplania się klimatu.
Śnieg i lód pochłaniają około 15% energii dostarczanej przez Słońce, podczas gdy pozbawiony ich ląd lub zbiornik absorbuje nawet 90% takiej energii, dzięki czemu szybciej i mocniej się nagrzewa. Wzrost temperatury powoduje odsłonięcie ciemnej powierzchni lądu, nagrzewająca się znacznie szybciej niż lód. Im więcej odkrytej ziemi, tym szybszy wzrost temperatury i szybsze dalsze topnienie śniegu i lodu. W efekcie topnienie czap lodowych, lodowców działa wzmacniająco. My jako naukowcy mówimy, że jest to dodatnie sprzężenie zwrotne, na przykład w regionach polarnych. Jeżeli wiemy już co nieco o czynnikach wpływających na klimat, czy wiemy, że on się ociepla? Tak, wiemy. Jest to potwierdzone na stacjach meteorologicznych. Jak widzą Państwo przykład tempa ogrzewania się temperatury powietrza w Katowicach, gdzie średnia dla ostatnich 50 lat jest to około 0,4 stopnia Celsjusza. Natomiast jeżeli spojrzymy na obszar Svalbardu, Arktyki, mamy tutaj dwie lokalizacje podane, Svalbard Airport i Horsund, to te tempo jest o wiele szybsze. Jest to rzędu plus 1,1 do plus 1,4 stopnia na rok, na 10 lat, przepraszam. Więc mamy świadomość tego, że te procesy postępują i w oczywisty sposób wpływają na lodowce. Jak i gdzie? Pozwolę sobie Państwu przedstawić kilka przykładów badań i obserwacji prowadzonych na Svalbardzie, gdzie Uniwersytet Śląski od końca lat 70. regularnie prowadzi monitoring, badania, realizuje projekty badawcze w ramach różnego rodzaju ekspedycji. Obszar ten jest bardzo ciekawy ze względu na to, że znajduje się w jednym z tak zwanych hotspotów, czyli miejscu, gdzie następuje wysoka wymiana energetyczna pomiędzy oceanem a atmosferą. W związku z tym obserwowane zmiany cyrkulacji są bardzo wyraźnie widoczne w kryosferze. Już za naszego życia obserwować możemy gigantyczne i bardzo szybko postępujące zmiany w powierzchni lodowców. Tutaj mają Państwo przykład lodowca Hanstbren, który zlokalizowany jest w pobliżu polskiej stacji polarnej na Svalbardzie. Pierwsze zdjęcie pokazuje sytuację lodową w 1957 roku, natomiast kolejny w 2003 roku. W wyniku recesji tego lodowca, jego topnienia, wyłoniły się nowe formy terenu, powiększyła się również powierzchnia fiordu. Tak naprawdę sytuację taką obserwujemy w skali praktycznie całej Arktyki, w tym Svalbardu. Żeby mieć pojęcie, jak wygląda to w skali przestrzennej, chciałbym Państwu przedstawić pewien model, pewną symulację zaniku pokrywy lodowej południowego Spitsbergenu od końca XIX wieku wraz z symulacją do 2065 roku. Obszar widoczny na niebiesko jest to pokrywa lodowa, której położenie i powierzchnię znamy dzięki pierwszym opracowaniom kartograficznym, które odbywały się w tym rejonie. Widzą Państwo nagły zanik tej pokrywy lodowej w ciągu ostatnich dziesięcioleci. W pewnych miejscach możemy widzieć pewien awans, jest to związane z szybszym transferem lodu do fiordu, jednak wskutek tego procesu następuje bardzo szybka recesja lodowców. Tutaj w postaci symulacji widzą Państwo powstanie cieśniny Horsund, która na podstawie badań prowadzonych przez nasz zespół zostało stwierdzone połączenie pod lodem pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią Spitsbergenu. W związku z tym najprawdopodobniej powstanie bardzo duża nowa wyspa w Arktyce. Jak to wygląda w skali tego samego fiordu? Tempo tych recesji tych lodowców, analizując dostępne dane kartograficzne, wykonując własne pomiary, a także pracując na zdjęciach satelitarnych i lotniczych, możemy z pewnym krokiem czasowym określić tempo recesji i zaniku tych lodowców. Jeżeli przyjrzymy się szczegółowym danym, to w kolejnych okresach czasu możemy zaobserwować stały wzrost tempa recesji tych lodowców. Jeżeli w latach 1899-1936 tempo zaniku lodu w fiordzie to było około 0,8 km² na rok,
to jeżeli Państwo zobaczą dla lat 2005-2010 jest już to 3,2 km² na rok. Więc mamy bezpośredni dowód na to, jak szybko te lodowce zanikają, a przede wszystkim, że jest obserwowane przyspieszenie ich recesji w ostatnich latach. Lecz dostajemy tutaj tak naprawdę tylko informacje o jakościowej ablacji tych lodowców. Znamy powierzchnię ich zaniku, jednak nie znamy rzeczywistej masy. Tutaj wszystko staje się troszeczkę bardziej skomplikowane, ponieważ musimy wziąć już pod uwagę wszystkie procesy, które zachodzą na powierzchni lodowca. Czyli mamy nasz lodowiec i jego bilans masy w czasie, na który składają się akumulacje, czyli w górnej strefie lodowca znajduje się zazwyczaj obszar, w którym po okresie lata zostaje zakumulowany pewna objętość śniegu, która powoduje nadbudowywanie się lodowca. Poniżej tego obszaru mamy strefę ablacji. Jest to strefa, w której następuje topnienie zarówno śniegu, jak i lodu lodowcowego w okresie letnim. Strefa określana jako linia równowagi pomiędzy tymi dwoma strefami akumulacji i ablacji przebiega na różnych wysokościach i w ostatnich latach obserwujemy jej stałe podnoszenie się względem wysokości nad poziomem morza, co również świadczy o tym, że mamy do czynienia z ociepleniem w tym rejonie. Bardzo ważnym elementem powodującym ubytek masy lodowców jest również cielenie się, czyli powstawanie gigantycznych gór lodowych. Tutaj również wiąże się to z dużym wyzwaniem obserwacyjnym oraz kalkulacyjnym, ażeby poprawnie oszacować objętość lodu, który uległ odłączeniu się od ciała lodowca. Ma to związek nie tylko z cieleniem się lodowca, czyli powstawaniem gór lodowych, ale również z ciągłym ruchem tego lodowca w stronę fiordu. Więc zadania te są już dosyć skomplikowane i ujęcie ich ilościowe jest procesem, który wymaga dokonania wielu różnego rodzaju pomiarów, obserwacji, a także modelowania i kalkulacji. W związku z tym chciałbym przedstawić Państwu pokrótce, jakie metody stosujemy, aby uzyskać informacje na temat bilansu masy lodowca i ubytku ich objętości, ponieważ to jest kluczowy element, który jest nam niezbędny do oszacowania wzrostu poziomu morza, czyli czegoś, co tak naprawdę dotyka nas wszystkich, zarówno w Polsce, zarówno na innych szerokościach geograficznych. Jest to proces, który będzie postępujący, mając świadomość zmian, które zachodzą zarówno na półkuli północnej i na półkuli południowej w kriosferze. Więc aby uzyskać ten końcowy efekt w postaci przestrzennego rozkładu ubytku masy lodu i śniegu na lodowcu, aby określić wielkość odrywania się gór lodowych, obliczyć objętość całkowitego odpływu wód ablacyjnych z lodowca, stosujemy szereg różnego rodzaju metod. Są to metody zarówno teledetekcyjne, jak i metody walidacyjne naziemne, bądź metody geofizyczne. Zaczynając od samego początku, niezbędnym elementem monitoringu na lodowcu jest monitoring meteorologiczny, czyli informacja na temat warunków panujących na tym lodowcu, jego zmienność tych parametrów w czasie i przestrzeni. Pozwala nam to określić bilans energetyczny panujący na lodowcu. Pomiary takie uzupełniamy siecią tyczek ablacyjnych. Są to aluminiowe tyczki umieszczane na lodowcu, mierzone regularnie w okresie letnim i zimowym, które pozwalają nam stwierdzić, jaki duży ubytek lub przyrost masy wystąpił na danym lodowcu. Podobne dane zbierać możemy z wykorzystaniem metod satelitarnych, przy czym oczywiście rozdzielczość tutaj jest troszeczkę inna, więc dalej nie możemy się obyć bez pomiarów bezpośrednich, które służą nam do walidacji i kalibracji uzyskanych danych teledetekcyjnych. Oprócz pomiarów glacjologicznych wykonujemy pomiary również pokrywy śnieżnej
czyli wykonujemy regularny szurfy, to jest nic innego jak wykopanie, tak jak Państwo widzą na zamieszczonym filmiku, wykopanie odpowiedniej dziury, w której wykonuje się pomiary właściwości fizykochemicznych pokrywy śnieżnej. Uzupełniane jest to także płytkimi odwiertami, z których uzyskujemy informacje m.in. na temat gęstości śniegu. Możemy obliczyć tak zwany snow water equivalent, czyli ilość tej wody, która jest zgromadzona w pokrywie śnieżnej. Pomiary te naziemne, glacjologiczne uzupełniane są także przestrzenną zmiennością zarówno pokrywy śnieżnej, jak i z właściwości lodu. Pomiary te wykonywane są za pomocą pomiarów GPR. Są to zazwyczaj różnoczęstotliwościowe anteny, które są ciągnięte za skuterem. Dany obszar jest pokrywany szczegółową siatką pomiarową, dzięki czemu możemy uzyskać informacje na temat miąższości lodowca, miąższości pokrywy śnieżnej, firnu, więc są to jedne z kluczowych elementów, które pozwalają potem określić ubytek masy tego lodowca. Jako badania uzupełniające dotyczące struktury wewnętrznej lodowca, struktury termicznej lodowca, prowadzimy badania, które wymagają dokonania głębokich odwiertów, instalacji czujników wewnątrz lodowca lub na jego dnie. Są to wszystko elementy, które tworzą bardzo duży system monitoringu lodowca i zazębiają się między sobą. W ostatnich latach wykorzystujemy także najnowsze metody geofizyczne, między innymi skaning laserowy naziemny, drony z różnego rodzaju kamerami. Są to wszystko urządzenia, które pozwalają nam szybciej, dokładniej, bardziej precyzyjnie określić parametry zaniku lodowców i służą jako wkładowe do wszelkiego rodzaju modelowania, kalkulacji bądź estymacji tempa zaniku lodowców i ilości wody, która jest wprowadzana do lodowca. Na tym chciałbym skończyć swój wykład. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, to zapraszam do ich zadawania w czacie poniżej lub na spotkaniu zaraz po wykładzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Darek jest z nami? Jest z nami Darek. Jestem, cześć. Cześć, cześć. Drodzy Państwo, jeśli macie jakieś pytania, zachęcamy. Jeśli nie, my tutaj same na pewno z Martą będziemy też starali się ożywić dyskusję, także zachęcamy Państwa jak najbardziej do zadawania pytań. To ja może zacznę takim pytaniem. Czy skoro mówiłeś o tych lodowcach, które zanikają, czy mamy takie lodowce, których przybywa? Czy są takie lodowce, które rosną? Tak, zdecydowanie tak. I tu możemy rozróżnić dwa pojęcia. Rosną pod względem powierzchni lub wzrosną pod względem objętości. O ile ta pierwsza pozycja ma mały wpływ na przyrost masy, to są lodowce, które szarżują, czyli przyspieszają bardzo swój ruch. W związku z tym rozciągają się po długości doliny bądź po długości fiordu. Więc możemy obserwować w takim momencie, że na przykład jest przyrost powierzchni takiego lodowca o 20-30% w ciągu kilku lat. Mogłoby się wydawać, że w takim razie przyrosła masa. Niestety nie. Jest to tak naprawdę rozciągnięcie tylko masy lodu na pewnej przestrzeni. W związku z tym na tej podstawie nie możemy nic mówić o przyroście masy. Na szczęście są również lodowce, których masa przyrasta, czyli wielkość akumulacji śniegu jest większa niż ablacja w okresie letnim, ale tak naprawdę są to pojedyncze lodowce, głównie zlokalizowane na półkuli północnej w Norwegii, gdzie w związku ze zmianami klimatycznymi obserwujemy zwiększoną ilość opadów stałych, więc jest ta ablacja rekompensowana większą akumulacją. Ale należy bardzo ostrożnie rozróżniać te dwa pojęcia właśnie. Zwiększenie powierzchni lodowca, a zwiększenie jego masy. Okay. A czy są jakieś inne skutki zaniku lodowców niż tylko wpływ na poziom morza, na zmiany poziomu morza?
Tak, zdecydowanie. To są różne skale problemów i tak naprawdę jeżeli zapytalibyśmy naukowców z różnych dyscyplin, uzyskalibyśmy różne odpowiedzi. Dla oceanografów są to skutki cyrkulacji wody w fiordach. Zmienia się ilość dopływu świeżej wody, słodkiej wody do fiordów, co za sobą ciągnie zagadnienia rozważane przez ekologów i biologów. Zmienia się fauna i flora w tych fiordach. Mniejsza ilość materiału, którym żywią się zwierzęta, kryl ta ilość materiału jest zmniejszana w tych fiordach. Z drugiej strony są takie przypadki jak szarża lodowca w północnej części Svalbardu, gdzie w wyniku tego, że ten lodowiec bardzo mocno przyspieszył, bardzo dużą ilość osadów zgromadzonych pod lodowcem wypłukał do fiordów i do morza. Czym to zaskutkowało? Tym, że zmieniły się miejsca, gdzie ławice dorsza podróżują. Wcześniej trzymały się one bardziej zachodniego wybrzeża, bądź jeszcze znajdowały się przed szelfem, gdzie rybacy mogli łowić. Natomiast w wyniku zmiany tego miejsca, gdzie znajduje się teraz największa ilość pokarmu dla nich, całe te ławice dorszy emigrowały na północ. W związku z tym kompletnie zmieniła się struktura rybołówstwa w tym rejonie, które w tym obszarze jest zabronione, więc też ma to skutki gospodarcze. Jeżeli rozmawialibyśmy o ekologach badających wybrzeża, coraz większe obszary są wolne od lodu, nowe obszary, które są uwolnione od lodu, wzmaga topnienie permafrostu, co powoduje także dodatkowe uwalnianie na przykład metanu do atmosfery, więc są to bardzo powiązane ze sobą procesy. Czyli to są konsekwencje z jednej strony przyrodnicze, ale są też konsekwencje dla człowieka, prawda? Bo powiedziałeś o tych połowach, na przykład o możliwościach przemieszczenia łowisk, to też będzie miało konsekwencje dla człowieka. Tak, oczywiście, że tak. Kolejnym takim przykładem jest to, co dzieje się na południowej Alasce. Jest to obszar, gdzie bardzo dużo tankowców przepływa, ażeby odebrać ropę z obszaru Alaski. I tam główny monitoring glaciologiczny położony jest na monitoring gór lodowych, które są w bardzo dużej skali i zagrażają tak naprawdę transportowi. Był taki wypadek na przełomie lat 80., 90., gdzie duży tankowiec został uszkodzony i tak naprawdę doszło do gigantycznego skażenia ekosystemu właśnie z powodu góry lodowej. Więc to jest jakby kolejny element, który zagraża jakby naszemu funkcjonowaniu i samemu środowisku. Rozumiem, Darku, ja mam jeszcze jedno pytanie w takim razie. Czy myślisz, że nasi wnukowie i nasze wnuczki będą w stanie, tak jak ty, wybrać się na jakiś lodowiec i podziwiać jego piękno? Myślę, że zdecydowanie tak. Obserwujemy tą recesję i w skali geologicznej, i w skali od małej epoki lodowcowej. Jednak nie jest tak, że te lodowce znikną z dnia na dzień. Dobrym przykładem może być Grenlandia. W pewnym momencie, kilkanaście lat temu, zrobiły się bardzo popularne artykuły, które straszyły tak naprawdę społeczność, że Grenlandia topnieje w takim tempie, że w ciągu kilkunastu lat, bądź do końca wieku stopnieje cała Grenlandia i poziom wszechoceanu podniesie się o 6 metrów. Było to szacunkowane tylko i wyłącznie na podstawie przepływu lodu z najszybszych uchodzących strumieni z lądolodu grenlandzkiego. Ale musimy sobie wyobrazić Grenlandię jak taką wielką miskę, która jest wypełniona lodem i lód uchodzi z niej kilkunastoma kanałami. Nie ma takiej możliwości, żeby ten lód utrzymywał taką samą prędkość ablacji bądź dezintegracji z tym lądolodem przez cały czas. Tym bardziej, że jeżeli te lodowce wycofają się na lód, to również ta ablacja stopnieje. Z badań, które wykonali moi koledzy z Danii, wykonali głębokie odwierty na Grenlandii, wynika, że w Eonianie, gdzie średnia temperatury Ziemi była wyższa około 6 stopni, nadal na Grenlandii były 2 czapy lodowe, które były zlokalizowane na północy i południu, więc nawet wtedy ten lądolód nie zanikł. Więc oczywiście grozi nam to, że za chwileczkę znikną lodowce, czy to w Alpach, czy w północnej Norwegii, czy gdzieś w Himalajach, w tych niższych partiach, czy w niektórych częściach Arktyki. Natomiast na pewno jeszcze przez kilkaset lat będziemy obserwować te lodowce o największej mniejszości, które są i będą widoczne. Zatem w każdej chwili może też dojść do jakichś zmian, gdzie nastąpi przyrost masy tych lodowców.
Rozumiem, Darku. A czy powinniśmy za wszelką cenę próbować utrzymać te lodowce w takim stanie, jakim są teraz? Myślę, że to jest niemożliwe. No, możemy prowadzić takie działania docelowe, jak takie tymczasowe, jak na przykład Szwajcarzy, którzy przykrywają lodowce płachtami białymi, żeby zwiększyć albedo, żeby tak naprawdę to są wymiary komercyjne, ponieważ oni chcą tam utrzymać ruch turystyczny. Więc na pewno zależy o jakich działaniach mówimy o utrzymaniu tych lodowców. Jeżeli mówimy o zmniejszeniu emisji CO2, działaniu na poprawę klimatu, na poprawę naszej bytności, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, to oczywiście, że tak. Ale takie działania w stylu przykrywania lodowców, myślę, że to raczej nie są działania, na których mamy wpływ i w skali geologicznej, długiego okresu czasu. No to niestety, ale nie mamy na to tak naprawdę wpływu. To są już procesy dużej skali. Rozumiemy. Dobrze, Darku, to co, Marto? Chyba możemy Darkowi podziękować za udział. Dziękujemy. Dziękuję bardzo za udział. Życzę udanego weekendu. A Państwa zachęcamy do kontaktu z Darkiem. Myślę, że bardzo interesujące prowadzi badania i ktokolwiek kocha zimę, lodowce i biel, myślę, że może jak najbardziej tutaj z Darkiem nawiązać kontakt. Dziękujemy Ci jeszcze raz za obecność.